zabiorę Was do końca XII wieku, kiedy to książę Kazimierz II Sprawiedliwy staje przed trudnym zadaniem obrony wschodnich ziem królestwa. Mowa o zapomnianej przez historię, lecz niezwykle ważnej bitwie pod Drohiczynem w 1192 roku. Cofnijmy się do tła politycznego tamtego czasu. Kazimierz II Sprawiedliwy rządził Krakowem i znaczną częścią ziem polskich, będąc jednym z synów Bolesława Krzywoustego. W tym okresie Polska była podzielona na dzielnice, a każda z nich miała własnego księcia. Kazimierz jako książę krakowski posiadał jednak rolę dominującą i musiał bronić interesów zarówno swoich, jak i całego państwa. Jego głównym przeciwnikiem w bitwie pod Drohiczynem byli Jaćwingowie oraz Rusini. Jaćwingowie byli pogańskim ludem zamieszkującym tereny na północny wschód od Polski, dzisiejsze pogranicze Polski, Litwy i Białorusi. Znani byli z licznych najazdów i brutalności, co stanowiło poważne zagrożenie dla polskich ziem wschodnich. Rusini z kolei to wspólnota narodowa żyjąca na wschodnich rubieżach, z którymi Kazimierz Sprawiedliwy rywalizował o wpływy i kontrolę nad spornymi terenami. Drohiczyn był strategicznie ważnym grodem na wschodnim Mazowszu. Leżał na skrzyżowaniu szlaków handlowych i miał znaczenie obronne. Kazimierz, zajęty nawałem spraw ogólnopaństwowych, nie mógł zająć się Podlasiem w taki sposób, jak tego sytuacja wymagała. Pojawił się więc w Drohiczynie jakiś bliżej nieznany Podlaszek, nazwany przez kadłubka Polewius, uzurpując sobie tytuł udzielnego księcia drohiczyńskiego. Nie uznaje on zwierzchnictwa Kazimierza. Gdy układy między Kazimierzem a uzurpatorem spełzły na niczym, wyrusza Kazimierz na wyprawę przeciwko Podlaszkowi, który w międzyczasie, zebrawszy mieszkających w Borach Jaćwingów, próbuje przeciwstawić się księciu. Zajęcie Drohiczyna pozwoliłoby Kazimierzowi nie tylko na wzmocnienie obrony swoich granic, ale i na pokazanie swojej dominacji na ziemiach, do których prawa rościli sobie również Jaćwingowie, jak i książęta ruscy. W 1192 roku Kazimierz Sprawiedliwy zebrał oddziały i wyruszył w stronę Drohiczyna, gdzie spodziewał się stawić czoła Jaćwingom wspieranym przez Rusinów. Armia Kazimierza przybywa pod Drohiczyn. Podlaszek ukorzył się przed księciem, by uśpić jego czujność. Kazimierz Sprawiedliwy przyjął hołd uzurpatora. Książę Polski zawrócił swoje wojska i wtedy Jaćwingowie i Rusini zaatakowali. Niewiele wiemy o samych szczegółach starcia, ale wiadomo, że Polacy byli dobrze przygotowani do walki.
Bitwa zakończyła się zwycięstwem Kazimierza Sprawiedliwego, który rozbił siły Jadźwingów i Rusinów, zmuszając ich do odwrotu. Dzięki temu sukcesowi udało mu się przywrócić Drohiczyn pod polskie panowanie, co zwiększyło jego wpływy w regionie i umocniło jego pozycję na arenie międzynarodowej. Nie mamy informacji, co stało się z podlaskim uzurpatorem. Na pewno spotkała go zasłużona kara, ponieważ więcej już nie pojawił się na kartach historii. Zwycięstwo pod Drohiczynem miało szerokie konsekwencje. Przede wszystkim umocniło granice wschodnie i na pewien czas uspokoiło sytuację z Jadźwingami, którzy przestali zagrażać polskim ziemiom. Dodatkowo sukces Kazimierza pokazał, że Polska jest zdolna do obrony swoich terytoriów i rywalizacji o wpływy z księstwem ruskim. Jednak bitwa pod Drohiczynem, mimo że była sukcesem, nie zakończyła konfliktów z Jadźwingami i Rusinami na dłuższą metę. W ciągu kolejnych lat Drohiczyn był nadal przedmiotem licznych sporów, a w XIII wieku przeszedł na pewien czas pod kontrolę książąt litewskich. Bitwa pod Drohiczynem to jedno z tych zapomnianych wydarzeń, które przypomina o trudnych wyzwaniach stojących przed średniowiecznymi władcami Polski. Kazimierz Sprawiedliwy, choć często kojarzony bardziej z działaniami wewnętrznymi, pokazał wtedy, że potrafi być też skutecznym obrońcą i przywódcą na polu bitwy. 5 maja 1194 roku. Kraków. Uczta na cześć świętego Floriana. Kazimierz II Sprawiedliwy wznosi toast. Wypija puchar wina i w jednej chwili wszystko się zmienia. Władca nagle umiera, pozostawiając po sobie tajemnicę. Był zbyt młody, zbyt silny, by umrzeć tak nagle. Czy była to choroba, a może śmiertelna intryga? Czy za śmiercią Kazimierza stoi zdrada najbliższych? Czy zatruty puchar podała mu odrzucona kochanka, żona, brat? A może to rezultat ambicji, która przyćmiła lojalność? Kto chciał pozbyć się jednego z najpotężniejszych książąt swoich czasów? Spróbujmy odkryć, co naprawdę wydarzyło się w mrokach średniowiecznego Krakowa. Prawda może być bliżej niż myślimy. Już w najbliższym czasie w kolejnej opowieści spróbuję rozwiązać tajemnicę śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten epizod z dziejów polskiego średniowiecza pokazał, jak bogata i różnorodna jest nasza historia. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zapraszam do śledzenia kolejnych odsłon, w których będziemy odkrywać mniej znane, ale równie fascynujące momenty z przeszłości. Do usłyszenia.